1994 roku przez Stevena Spielberga. Moi rodzice bardzo ciężko pracowali, że ten właśnie dziadek całe życie nas oszukiwał. Żeby się nie przyznawać do żydowstwa, bo to było niebezpieczne. Zmienione imię i nazwisko, zmieniona cała historia życia, pochodzenia, zmieniona historia jego rodziny. Zdecydowanie bardziej ułagodzona historia, a to wszystko dla naszego dobra. Wszystko przez nietolerancję i nienawiść do Żydów, która utrzymywała się jeszcze bardzo długo po II wojnie światowej. Do teraz nie wiedzą ludzie, że jestem Żydem, tam gdzie ja mieszkam. Także nie przyznaję się do tego. Wywiad został zarejestrowany w 1996 roku i aż do 2016 nikt z rodziny nie miał o tym pojęcia. Musiałem, jak się dali nas do kąpania, do odtruszania, no to zakrywałem się, żeby nie widzieli. No, bo niektórzy też tak samo się trzymali, to dlaczego ja akurat miałbym się nie trzymać? No to tak, całą niewolę przeżyłem jako Polak. W niewoli byłem pod nazwiskiem Rynas. Miałem tam numer KGF, bo to jest Kriegsgefangenen, 223 455. Bardzo mi się to nie podobało. Nie chciałem się przyznawać nadal, że jestem Żydem, bo to było niemożliwością. Natomiast jak się dostałem do niewoli... A czy zmienił pan nazwisko w trakcie? W czasie powstania zmieniłem na Rynas. Na Rynas. No nie wiem, dlaczego tak zmieniłem. No, nie wiem. Po prostu zmieniłem nazwisko na Rynas, ale po wyjściu z niewoli zmieniłem z powrotem na Fajęcki. Nie podobało mi się ten Rynas, bo jak ja powiedziałem, że Rynas, to jakoś tak z niemieckiego brzmiało. A z Goldmana? A Goldmana zrezygnowałem w ogóle, bo się bałem w ogóle. Miałem już w sobie zakodowane, żeby się nie przyznawać do żydowstwa, bo to było niebezpieczne. To było niebezpieczne. Zresztą Polacy nie bardzo lubią Żydów, żeby się przyznawać. Do teraz nie wiedzą ludzie, że jestem Żydem, tam gdzie ja mieszkam. Także nie przyznaję się do tego. To nie jest żadna przyjemność przyznawać się, bo można mieć szyby powybijane, można dostać tam, porządnie można dostać. No, nie chcę sobie już wróżyć, bo to nie jest nic przyjemnego. No, w każdym bądź razie dostałem się do niewoli, musiałem się kryć z tym żydostwem. No, musiałem, jak się dali nas do kąpania, do odtruszania, no to zakrywałem się, żeby nie widzieli. No, bo niektórzy też tak samo się trzymali, to dlaczego ja akurat miałbym się nie trzymać? No to tak, całą niewolę przeżyłem jako Polak. W niewoli byłem pod nazwiskiem Rynas. Miałem tam numer KGF, bo to jest Kriegsgefangenen, 223 455. Ale podałem się tam jako o 1 rok młodszy. 20 kromek było na jedną osobę. My młodociani dostawaliśmy na 10 osób. Ale to obojętnie, kromka była kromką. Jak chcesz palić, to dawaj kromkę chleba. No ja nie paliłem, to nie musiałem oddawać tych chleba za papieros. Jak Polacy, Francuzi, Belgowie, ci mieli taką większą wolność, mogli chodzić po całym obozie. Myśmy byli zamknięci. My, Rosjanie, Amerykanie, Anglicy, bo to oni byli razem skupieni. To ci nie mogli wychodzić, byli pilnowani, ale Amerykanie, Anglicy mieli dobrze, bo oni dostawali paczki co tydzień, całą paczkę na osobę. Oni to se kichali, mieli tam tak jak na urlopie. Źle im tam nie było. Oni raczej jeszcze drwili z Niemców, bo jak palił papierosa, a Niemiec tylko czekał na tego niedopałka, to on specjalnie mu wziął, nogą zadeptał. Niemiec nie mógł tego niedopałka podnieść, no wiadomo, złość była. A on się nabijali z Niemców, po co? On był panem tam w tej niewoli, nie wiem gdzie indziej, ale w tej niewoli on był tam panem. On był jak na urlopie. Chodzili jak chcieli, tylko w swoim obrębie. Jak Anglicy się zbliżali, to opanowali Rosjanie. Stali się bohaterami.
opanowali obóz, Niemców pościągali z wieżyczek, porzucali ich na zbity łeb z góry na dół, zabierali broń, zabierali wszystko, ale cóż, komendantem obozu jeńców stał się Francuz, pułkownik. Chociaż był polski generał, ale on był staruszek, on się już nie chciał do niczego mieszać. No, oni nie byli w partii, oni nigdzie nie byli, ale chleb z masłem jedli. No także dużo ludzie im krzywdy Niemcom zrobili, ale ja Niemców nie żałowałem. Oni zrobili większą krzywdę. Serbowie się bardzo mścili. Widziałem sam, jak takie małe prosiaczki zarzynali, to nic z tego nie mieli, nie zjedli, nic, zarzynali, rzucali, tak. Bardzo się mścili ci. Tą świnię zabrali im, a oni siedzieli cichutko, byleby im. Byłem w Anglii 2 lata. Co tam nie robiliście przez te 2 lata? A z początku to tam dawali jeść tak, jak się należy, a potem rozwiązali polskie wojsko, zrobili tego PKPR, Polski Korpus Przysposobienia Robotniczego. Kto nie chciał podpisać, stawał się takim Bambra, do innych praw, to nie miał szczęścia, to do Wyrąb-Lasów. No a tam robota była straszna, od świtu do zmroku. Nie było tak 8 godzin albo coś, a tam drzewa strasznie wielkie, ludzie nie przyzwyczajeni do roboty, bo to okres wojny, kto to tam nie nauczeni byli do roboty już, odzwyczaili się od roboty. Tam musieli się przyzwyczaić do tej pracy. Nie szło im, dużo było wypadków śmiertelnych, połamanych.